Cześć, witamy Was, tym razem już z domowego studia. Na biurku, jak widzicie, stoi Vanquish Reaper, o którym kilka słów powiedziałem w ostatnim filmie. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć mu trochę bardziej, zobaczyć, co się kryje pod tymi wszystkimi panelami. Myślę, że nie rozłożymy go jeszcze na części pierwsze, ale zrobimy taki jakby pierwszy rzut oka do środka. I przy okazji chciałbym po prostu powiedzieć, co o nim myślę i co ciekawego bądź nieciekawego w nim możemy znaleźć. Na pierwszy rzut oka jest to model bardzo przypominający starą aksjalową konstrukcję Jeepa G6. Oczywiście różni się jedną najważniejszą rzeczą, taką, że mamy klatkę aluminiową i aluminiowe panele. Tam wszystko było plastikowe i lekstonowe. No i wiadomo, cała konstrukcja tego modelu to jest po prostu Vanquish, czyli zaczynając od zderzaków, light bar, mosty, wszystko to jest Vanquish, więc jakość sama w sobie, tak? Model stoi na Pitbullach, Rockbeastach 1.9, tych klasycznych, mniejszych. Opony, felgi oczywiście aluminiowe skręcane, co zaraz zobaczycie, jest fajny patent, ponieważ tego dekielka się nie da odkręcić. Musimy odkręcić wszystkie 6 śrub, zdjąć całą felgę, dopiero możemy odkręcać piastę, czyli praktycznie tak jak w normalnym samochodzie. Mamy potężne oświetlenie, naprawdę potężne oświetlenie. Główne światła składają się z 3, dobrze widzę? Tak, składają się z 3 diod w środku. Tu mamy jeden light bar, tutaj mamy drugi light bar. No i oczywiście, jak na prawdziwego Rock Racera przystało, potężny light bar z tyłu, świecący na czerwono. Model, poza tym, że jest bardzo ciężki, jest, tak jak mówiłem, wykonany praktycznie cały z aluminium. Poza dodatkami takimi jak wnętrze, które jest standardowym wnętrzem z Axiala Rafe'a, jak się nie mylę, wydrukowanymi wlotami w masce. I jak widzicie, jakość wydruku troszeczkę nie pasuje, że tak powiem, do reszty modelu, ponieważ tutaj mamy maskę zrobioną na CNC, tak? To jest kawałek aluminium, który nie jest powyginany, to jest normalnie wycięte na CNC. A ten wydruk, po prostu, po pierwsze jest ostry w kilku miejscach, po drugie widać wszystkie warstwy. Myślę, że ktoś, kto się zna na druku, wie, że to jest po prostu bardzo źle zrobione. Z przodu wygląda to troszeczkę lepiej, ponieważ mamy wydrukowany pod spodem grill. Przód jest normalnie aluminiowy, ale pod spodem mamy chłodnicę z wiatraczkiem, która pracuje w momencie podłączenia baterii. Ale też jak się przyjrzymy, to ten wydruk też dalej jest słabiutki. Jak go zacznę rozbierać, wrócę na pewno do tego, pokażę Wam to jeszcze raz. To samo mamy z chłodnicą, tak? Jest niby bardzo ładna i w ogóle, ale jak się jej przyjrzymy, trochę jej brakuje. Po pierwsze, dalej jakość wydruku jest słaba. Po drugie, mogłyby tutaj być jeszcze jakieś rurki, które doprowadzają, wiadomo, to, co powinno być chłodzone w tej chłodnicy, tak? Tak naprawdę stoi tylko tutaj na dole, na 2 podstawkach i to jest wszystko. Szkoda, tu jeszcze mogły być jakieś wiatraczki na to założone. To mniejsza z tym. To można, wiadomo, według własnego uznania. Tutaj mamy zbiornik paliwa, który chyba może być też pojemnikiem na odbiornik. To jak rozbiorę bardziej, będziemy wiedzieli, co tam się dzieje. Pełnowymiarowe koło zapasowe, niestety z inną pianką niż w kołach. Też jestem bardzo ciekawy, jakie są pianki. Tak, w dotyku są dość twarde, szczególnie są twarde na bokach, tutaj bardzo ładnie jest wszystko mięciutko. Zobaczymy, co tam jest, oczywiście zajrzymy do każdego, myślę, że do każdego zajrzymy koła, ponieważ tu jak się przyjrzycie, widać, że ktoś się bardzo spieszył przy składaniu tego modelu i ta opona jest bardzo źle złożona. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale tutaj wystaje, tutaj jest głębiej, Tak, co mamy dalej? Dalej mamy fajne aluminiowe amortyzatory sygnowane Incision.
To jest podfirma Vanquisha, jak dobrze pamiętam. I wszystko, że tak powiem, dobrze zrozumiałem. Amortyzatory są fajne, malutkie, bardzo ładnie wyglądają, ale albo nie ma w nich oleju, albo zostały źle zalane, co moim zdaniem troszeczkę, no trochę boli w takim modelu. No to lata jak w zabawce, tak? Także do amorków też zajrzymy. Podoba mi się jedna rzecz w tych amortyzatorach. Nie wiem, czy to będzie lepiej widać, czy z tyłu, czy z przodu. Chyba z przodu. Że mamy nakrętkę regulującą, ale nad nią jest kontra. Także jest troszeczkę lepiej zrobione niż w większości modeli, w większości amortyzatorów w normalnych modelach, gdzie mamy tylko i wyłącznie zwykłą nakrętkę i nam to się przesuwa. Tutaj mamy nakrętkę regulacyjną i do tego na górze, tak jak widzicie, jest kontra, na którą możemy zakontrować i mamy większą pewność, że to się nie ruszy. To jest fajny plusik. Kolejnym takim drobiazgiem, jeżeli chodzi o amortyzatory, to tutaj na dole będzie lepiej widać. Też mamy, tak jak w nowych aksjalach, ten dolny talerzyk trzymający sprężynę na śrubce, więc nie zgubimy tego. To jest też rzecz, która mi się bardzo podoba. Kolejną sprawą jest ten oto stabilizator, tak, który powoduje, że ograniczamy bardzo torque twist, który niestety no, w tak ciężkim modelu będzie występował, bo to, nie wiem, to najlepiej pokazać, ale jak naciskam most na środku, wiadomo, pracuje całościowo. Naciskając go z jednej strony, jak widzicie, druga strona też idzie w górę. To jest wszystko właśnie spowodowane tym, że mamy ten stabilizator tutaj zamontowany. Na środku jest drut, który jest troszeczkę skrętny. Jest bardzo gruby, bardzo sztywny. Podejrzewam, że da się wymienić na coś miększego, żeby troszeczkę jednak lepiej to pracowało. Nawet w tej chwili, zobaczcie, jak chcę to ręcznie podgiąć, to muszę użyć bardzo dużo siły. No ale tak został zestrojony. Podejrzewam, że ktoś nad tym siedział, pracował i myślał, więc myślę, że skoro tak jest, to tak pewnie ma być. I jest to model zbudowany głównie do szybkiej jazdy po kamieniach, więc no, stabilizacja porządna musi tutaj być. Co jeszcze z takich fajnych rzeczy, które widzimy z zewnątrz? No, grill udający grill Jeepa. Powiem szczerze, już nieraz to mówiłem. Ja no, jestem fanem Jeepa i po prostu wszystkie grille, które wyglądają jak kopia grilla Jeepa, mnie trochę bolą. Moim zdaniem to powinno być oryginalny, że tak powiem, oryginalna ilość żeber. No, domyślam się, że chodziło o licencję, nie będę się czepiał. To jest na szczęście element, który można zdjąć i założyć swój, czy od Night Customs, czy po prostu z jakiegokolwiek innego źródła i założyć sobie jaki się chce grill. Dobra, to teraz może do takich rzeczy, które zauważyłem na samym początku i troszeczkę już mnie zabolało. No, o jakości wydruku wspomniałem i powiem szczerze, będę namawiał właściciela, żebyśmy to wymienili na porządny wydruk, bo no, w takim modelu to po prostu no, źle to wygląda, tak? Kupujemy, wiadomo, model, który trochę kosztował, jest, że tak powiem, moim zdaniem jakąś tam legendą, więc takie drobiazgi, ktoś, kto podejdzie, zobaczy, mówi, nie no stary, no to wygląda jak, no wiadomo. Ok, to przejdźmy dalej. Kolejna taka rzecz, która mnie troszeczkę boli, znaczy troszeczkę, bardzo mnie boli w tym modelu, to jest to. Zobaczcie, tu te linki, nie wiem, może go złapię po prostu, o tak. Tutaj te linki wszystkie chodzą na boki. Oczywiście nie jest to duży problem, bo w wielu modelach mamy luz tutaj na linkach przy mocowaniach, no ale nie w modelu takiej klasy, tak? A wystarczyło tak naprawdę podczas składania wypodkładkować odpowiednio, bądź użyć odpowiedniej wielkości kulek, czy też zaprojektować mocowanie pod dane kulki. Biorąc pod uwagę, że cały ten model jest projektowany, że tak powiem, od podstaw, to no tutaj widzicie, nawet to mocowanie nie jest częścią mostu, tylko jest przykręcone, więc no myślę, że nie powinien być problem, żeby to zrobić prawidłowo, żeby tutaj tego luzu nie było. No kurczę, no zobaczcie, co się dzieje, jak ten model postawię na ziemię. Jest
huk, po prostu uderzenie. Zresztą to nawet słychać. O. Słyszycie? No czegoś takiego nie powinno być w takim modelu. Oczywiście ja to wszystko, że tak powiem, usunę, tak? Poprawię, tego nie będzie, no nie oddam w takim stanie, że tak powiem, nowemu właścicielowi tego modelu, no bo to jest aż przykre. I powiem szczerze, no drażni mnie to. Bardzo mnie to drażni. Ja wiem, że to jest drobiazg i ja sobie z tym poradzę, ale ktoś, kto trochę mniej ma pojęcia o modelach, bądź nie wiem, nie jest tak wyrozumiały jak ja, kupiłby to, zobaczyłby ten luz i myślę, że by go szlak trafił. Kolejny element, który mógł być dużo lepiej zrobiony, szczególnie, że naklejki są zaprojektowane przez firmę, która robi naprawdę świetne naklejki. Robią naklejki na całe modele i naprawdę no, są znani na całym świecie. I tu już nie jest to wina, że tak powiem, firmy, która tą naklejkę zrobiła, tylko wina osoby, która okleiła ten model. Ja rozumiem, czas i w ogóle, ale nie wiem jak to pokazać. No widać, no tutaj takie drobiazgi nie powinny mieć miejsca. To wszystko powinno być idealnie ucięte. Powinno nawet zostać minimalnie, zresztą tak jak na dachu. Tutaj na dachu widać, że tutaj się ktoś postarał, tak? Nic nie zaciągam, wszystko jest równiutko. A tu wyraźnie ktoś po prostu na szybko, już po założeniu pewnie na model, postanowił przejechać nożem. Tu jest bardziej, tutaj wyraźnie widać, że jest bardziej, bo jest widać czarne spod spodu. Przepraszam, tutaj jest za dużo. To samo jest tu, no odstają jakieś takie farfocle. No tego nie powinno być, no. Druga sprawa tutaj. Ja to spróbuję delikatnie odkleić i nakleić jeszcze raz, no bo tu mamy balon powietrza. Pierwsze, co tu się stanie, dostanie się tam piach. Dostanie się tam piach, zacznie ta naklejka odchodzić. Za miesiąc tej naklejki nie będzie. To samo jest tu. Te naklejki powinny być naklejone i podgrzane opalarką. Podejrzewam, że nie były. No, przykre, tak? Szczególnie mówię, no, przy całym modelu, który został zaprojektowany od podstaw. Klatka wydrukowana, klatka jest wycięta z takiego bloku aluminium, jednego bloku aluminium. Także no, cała koncepcja tego modelu, to, że to jest tak naprawdę, można powiedzieć, takie Ferrari, Bugatti wśród modeli, powinien być wykonany z największą precyzją. Nie jest. I kurde, to by przeszło w zwykłym Axialu, tak? Wiadomo, w RTR-ach naklejki są przyklejane na szybko, wielokrotnie krzywo, trafiły, nawet nie pamiętam co był za model, chyba jakaś Venturka, która miała jedną z głównych naklejek naklejoną do góry nogami. Okej, takie rzeczy się mogą zdarzyć przy masowej produkcji, ale to jest ręczna robota. Tutaj każdy model składany jest, że tak powiem, śrubka po śrubkę przez jedną osobę. Nie wiem. Dobra. Bo zacząłem, aż mi się smutno zrobiło, tak jak mówiłem, no to jest model, który zawsze chciałem mieć. Cieszę się bardzo, że mogę go Wam pokazać, będę mógł nim pojeździć. Z jednej strony też się cieszę, że będę musiał w nim coś naprawić, no bo to też jest fajna sprawa, że poprawię coś w takim modelu. Coś. No to nie jest takie coś, zobaczcie tutaj. Model jest, że tak powiem, na podzespołach Axiala 2, więc skręt tu jest konkretny. Tylko że ktoś czegoś nie przewidział. Nie wiem, czy tu widać, jest strasznie ciemno. Ale tu po prostu cała opona nam po prostu wchodzi wchodzi nam w błotnik. Po prostu jak tak może być w takim modelu, no. Okej, ja zrobię taki myk, że to jak go podniosę, to widać. Troszeczkę na tym zagięciu bardziej to dognę w ten sposób. Spróbuję jakoś to zamontować tutaj. Nie wiem, czy zrobię małą dziurkę i ją przytrytkuję, czy coś do ramy tutaj. Zobaczymy. Tu będę myślał, jak to zrobić. Może wystarczy samo porządne dogięcie tej blaszki, ale i tak, co widać będzie teraz, przy pełnym nacisku tutaj dotyka nawet nam klatki. Więc to nie samo dogięcie tej blachy nam nie pomoże. Mamy kolejny błąd. Nie wiem, jak to pokazać, bo chodzi mi dokładnie o... Czekajcie, wezmę tak.
Tam jest śrubka. Ta śrubka idealnie dotyka omocowanie serwa. W momencie, o, widzicie, jak delikatnie się przechyli most, to nie mogę go włożyć głębiej. Muszę go dopiero przesunąć na środek i dopiero wchodzić do samego środka. No to działa z jednej i z drugiej strony. Słuchajcie, to jest błąd, który występował w Axialu pierwszej generacji w chyba najdłuższym rozstawie osi, jak dobrze pamiętam. I no takie rzeczy no nie powinny mieć tutaj miejsca. Ok, ja przesunę ten cały most do przodu. Około centymetra go dam do przodu, ponieważ kurczę, potrzebujemy więcej światła. Nawet widzicie, że tutaj na moście jest wycięcie. Specjalne wycięcie pod serwo. Z jednej i z drugiej strony. I w tym momencie to serwo jest za tym wycięciem. Ono nachodzi częściowo, ale nie do końca. Więc muszę ten most dać do przodu. W tej chwili model ma około 320 rozstawu. Będzie miał około 330. Myślę, że nie jest to duży problem, ale na pewno no, zmieni to na pewno jego właściwości jezdne. Na jak bardzo? Zobaczymy. Ok, co dalej z takich fajnych, ciekawych rzeczy? Część z Was wie, nie wszyscy na pewno. Cały ten model jest zbudowany na ramie od Axiala SCX-10. Dokładnie to od dwójki. Mamy standardową plastikową podłogę z SCX-a. Pod spodem siedzi skrzynia biegów. Jest to chyba konstrukcja Super Shafty, ale to muszę potwierdzić. Jest to konstrukcja, która posiada DIGA, czyli możliwość zablokowania tylnego mostu bądź wyłączenia napędu na tylny most. Przy okazji zobaczyłem idealnie, jak widać, jak jest źle opona złożona. Zobaczcie. Tutaj to pięknie widać. Tutaj wystaje, a tu jest ok. Po prostu szkoda słów. Teraz tak, także tu mamy zwykłą ramę aksjalowską, standardowe mocowanie skrzyni biegów, wszystko jest tak jak w zwykłym Axialu. Różnica zaczyna się tak naprawdę w tych elementach, tak? To jest klatka, która jest przykręcona w raz, dwa, trzy, w 8 miejscach, więcej, bo podejrzewam, że tutaj też. No ale w kilku miejscach do ramy, także tak naprawdę możemy całą klatkę zdjąć z ramy. To jest, można powiedzieć, coś w stylu jak kiedyś się zakładało klatki Rafe'a na ramę od Axiala SCX-10, czy tam 1 czy 2. To jest mniej więcej coś tego samego pomysłu. Tylko że no wszystko aluminiowe i troszeczkę to lepiej wygląda. Tak. Pokażę Wam, gdzie mamy schowaną baterię. Bateria nam się chowa pod maską. Także mamy baterię schowaną pod maską, przykręconą na 4 śrubki. Z jednej strony powiem tak, mi tam śrubki nie przeszkadzają, ale jak kupujemy coś takiego, to czy naprawdę ta maska nie mogłaby być na magnesie i na zawiasie? Szczególnie, że na pewno, biorąc pod uwagę, że to jeszcze jest aluminium, tak jak Wam mówiłem, to jest wszystko aluminium, to nawet widać miejsca po nożu, tak? To jest wszystko frezowane. No i zobaczcie, jak wygląda ten wydruk. No po prostu smutek. Druga sprawa, waga tej maski, nie wiem, czy jest cięższa od takiego samego elementu leksanowego, po prostu to nic nie waży, to jest piórko. Idę po wagę. Ok, mamy wagę, bo naprawdę waga tej maski jest dla mnie niesamowita. Czekajcie, jak ją położyć, tak? 55 gram sama maska, no po prostu to jest nic. Chcę zdjąć jeszcze ten panel, zobaczyć, jak to wygląda z boku, bo mnie to bardzo ciekawi, podejrzewam, że nie tylko mnie. Maska jest przykręcona na śrubki 2,5. Tutaj mamy normalne 2. A co ciekawsze, to już sprawdziłem. Ja i gubię śrubki. Koła, te 6 śrub na kołach, to jest klucz o rozmiarze calowym. I to jest, proszę Państwa, żebym się nie pomylił, 3,32 cala. I to jest jedyny klucz, który pasuje tutaj.
I to jest raczej, to nie jest normalny kluczyk, który, że tak powiem, każdy w Polsce przy sobie ma, bo raczej mamy 1,5, 2, 2,5, czasami 3. Ten jest troszeczkę inny. No, zobaczymy. Jeszcze a propos śrubek przy kołach, to też kolejna sprawa. Są za krótkie. Będzie trzeba je prawdopodobnie wymienić na coś dłuższego, bo no bo tak moim zdaniem nie może być. Szczególnie, że to nie są tylko śrubki trzymające, nie wiem, dekielek, tylko te śruby trzymają faktycznie koło. Ok. I tak jak widzicie, to też jest aluminium. Jest to bardzo cieniutkie aluminium, oklejone z tej strony właśnie tą samą naklejką. Fajnie zrobione, naprawdę bardzo ładnie to wygląda, tak. Jest wszędzie ładnie wykończone, w sensie nie ma żadnej ostrej krawędzi, niczym się nie zatniemy, ale no ta naklejka, kurczę, no mogło to być lepiej naklejone, no powiem szczerze, ktoś się bardzo nie postarał. Dobra. I tak to, że tak powiem, wygląda pod spodem. Kabli, kabelków, kabeleczków, które oczywiście będę wszystkie, podejrzewam, poprawiał, skracał, bo tu jest za dużo tych wtyczek. Myślę, że większość z tych rzeczy zrobimy na stałe. Zostawimy tylko jakiś główny punkt do rozłączenia tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy odbiornik Spectruma, który zabezpiecza przed wodą. Tu mamy jakąś fajną skrzyneczkę. Nie do końca wiem, co w niej jest. Obstawiam, że siedzi tam cały moduł zarządzający oświetleniem. Tutaj głębiej mamy serwo od właśnie Diga, to o czym mówiłem, od blokady tylnego mostu. Czy coś mamy w ogóle podłączone do tej skrzyneczki z tyłu? Nie, ta skrzyneczka z tyłu jest pusta, czyli tutaj mamy bardzo dużą skrzynkę, do której można coś schować. Wiadomo, jest trochę wysoka, więc podniesie na środek ciężkości, ale coś delikatnego można tam wsadzić, nie wiem, czy przenieść tam odbiornik, czy coś innego tam damy radę włożyć, tak? Czekajcie, na szybko odkręcę tą stronę, bo tutaj siedzi też kolejna rzecz, którą kiedyś zawsze bardzo chciałem mieć. Potem się pojawił Hobbywing 1080 i zapomniałem, że to chciałem mieć. A więc tak. Mamy tutaj Tikena RX4. Wielki potwór. Sensorowany. To, nie wiem, to jest chyba ta wersja. Nie powiem wam. To będę musiał sprawdzić. Jak będziemy głębiej zaglądać, to wtedy sprawdzę, czy to jest wersja wodoodporna, czy nie. I silnik. ROG 412, tak, 2300 kV. Mamy ten model przygotowany pod 3S, a więc teoretycznie powinien mieć całkiem niezłego kopa. Powiem tak, no, miałem okazję przejechać nim parę metrów. Brakowało mi tego kopa, więc podejrzewam, że coś nie jest zestrojone. Albo nie jest zaprogramowana aparatura z regulatorem, albo regulator jest zaprogramowany inaczej niż być powinien. Na szczęście te regulatory Tikena można programować 2 guzikami. Jest bardzo proste, ale mam też Hotwire'a, czyli kartę programującą, łączącą się z komputerem, więc podłączymy, zobaczymy, jakie ma ustawienia. I chyba tyle, no. Więc powiem tak, no taki szybki rzut oka na ten model. Fajnie wygląda bez tych paneli, trzeba przyznać. Wnętrze jest przykręcone z tyłu na 2 śrubkach, można je błyskawicznie wyjąć. Nie wiem, mogę to nawet teraz zrobić, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak będzie totalnie goły i nagi, zostawimy mu tylko dach. I zobaczymy, jak to wnętrze da się wyjąć. To jest Lexanic, więc powinien wyjść. Nie chcę. Nie, dobra. Nie mogę go tak wyciągnąć, musiałbym pewnie go troszeczkę nagiąć. Nie chcę ryzykować, że coś zniszczę, także trudno. Bo chciałem wam pokazać, jak to wygląda przez, że tak powiem, przez górę, no ale nie jestem w stanie, nie chcę tutaj, mówię, nic zniszczyć, więc tak zostawimy. Będziemy się do niego dobierać później. A, i kolejna rzecz, która mnie zastanawia. Tak wiem, już miałem kończyć, a co chwilę coś wymyślam. Mocowanie baterii. Kurczę, no to jest kawał Melo. Czy naprawdę aż taki wielki kawał Melo jest nam potrzebny?
żeby tutaj włożyć pakiecik. Z drugiej strony jest on strasznie wysoko i chyba się pokuszę o to, żeby go wyjąć stąd, jeżeli on nic tutaj nie trzyma, a wydaje mi się, że on nic nie trzyma, jest tylko przykręcony na tych dwóch śrubkach i tutaj na dwóch śrubkach, więc on chyba nie jest żadną konstrukcją, że tak powiem, mocującą, więc myślę, że go spróbuję wyjąć i położyć pakiet zupełnie inaczej. Faktem, że wtedy będę musiał pewnie jakieś nadkola zrobić tutaj osłonę. Zobaczymy, czy aż tak daleko się będziemy posuwali z modyfikacjami, czy nie. To wyjdzie, że tak powiem, w dalszych rozmowach z właścicielem. Zobaczymy. Mówię, no ja chcę zrobić tak, żeby ten model radził sobie naprawdę jak na takiego Rock Racera Extrema przystało. Wiadomo, no to jest ciężki model. On trochę będzie ważył, podchodzi pod 4 kg, jak nie nawet więcej z baterią. Z drugiej strony jest to tak naprawdę Axial, więc myślę, że damy radę z niego coś wycisnąć, żeby ten model naprawdę dał czadu. No dobra, myślę, że w tym odcinku wystarczy, bo trochę, że tak powiem, już trochę za dużo złego powiedziałem, a przydałoby się jeszcze więcej dobrego powiedzieć. Mam nadzieję, że zaskoczy nas w terenie i da po prostu czadu i będziemy bardzo zadowoleni. Także dziękuję Wam, że żeście wytrzymali te parę ładnych minut ze mną i z tym modelem. I jakbyście mieli jakieś pytania, oczywiście na pewno odpowiemy na wszystkie. Także dziękujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.